Drugi dzień jazdy w Afganistanie już nabrałem trochę więcej śmiałości, więc także i zaufania do pasażera, którego wiozłem ze sobą, więc także już trochę ta jazda była bardziej płynna i spokojniejsza. Ja wciąż jadę główną drogą w Afganistanie. Tak samo jak i wczoraj, ta droga jest wciąż główną drogą przez cały kraj. Na odcinku między Kandahar a Kabul jest 500 km. Nie ma nic pomiędzy tym, tylko jakieś małe wioseczki, więc no, nie ma innego wyjścia. Trzeba po prostu przejechać. W krajach arabskich, czy też w Iranie, czy też nawet właśnie w Afganistanie pierwszeństwo ma ten, kto jest większy. Więc no, nie ma co cwaniakować, że on jedzie po mojej stronie. Tak po prostu tutaj jest. I trzeba się do tego jakoś zastosować. Lepiej go tak naprawdę przepuścić dla świętego spokoju i własnego bezpieczeństwa.
W Afganistanie oni posługują się 2 językami. Jest język perski oraz język peszto. Już nawet zauważyłem, że lokalesi, jeżeli mówią tylko w jednym języku, to już nie porozumieją się z drugim Afgańczykiem, który mówi w drugim języku. Ja nauczyłem się jednego słowa w zasadzie z peszto, które było bardzo mile odbierane i przydatne. Manana. To znaczy dziękuję. Więc nawet na checkpointach, kiedy na końcu mówiłem do nich manana, to byli bardzo zadowoleni, że staram się do nich się odezwać w ich lokalnym języku. Tutaj jest dużo samochodów sprowadzanych gdzieś daleko z Azji, z Japonii bądź z Korei, czyli z kierownicą po drugiej stronie. Poza tym jest bardzo dużo samochodów zupełnie bez rejestracji. Jak zadałem pytanie Saidowi, dlaczego te samochody jeżdżą bez rejestracji, nie bardzo wiedział, co mam mi odpowiedzieć, ponieważ nie rozumiał mojego pytania. W zasadzie po dłuższej dyskusji z tego wynikało, że a dlaczego mają mieć rejestrację? Tam daleko na wprost widać na tym wzgórzu jedną z wielu baz wojskowych. To są pozostałości po Amerykanach. Aktualnie w tych wszystkich bazach, które są na każdym kroku, siedzą po prostu talibowie z czołgami, z karabinami, ze wszystkim, pilnują ewidentnie porządku. Jeden z dziesiątek checkpointów. To czasami było wręcz już męczące. Czasami potrafiły być dosłownie co kilka kilometrów. Za każdym razem paszport, za każdym razem co ty tu robisz, za każdym razem dokąd jedziesz, po co i tak dalej. Oczywiście wszystko na migi. Na szczęście mój przyjaciel Said pomagał i tłumaczył wszystko. Cały czas jadąc bez road permitu, co cały czas było niezgodne z ich przepisami. Ale jakoś tam można było ich przekonać, żeby mnie puścili dalej. I cały czas historia z Facebookiem i Instagramem oraz szerzeniem pozytywnej opinii na temat Afganistanu świetnie działała. Po prostu świetnie działała. Na koniec zawsze było pytanie, czy czujesz się bezpiecznie, czy wszystko jest w porządku i szerokie drogi.
Jadąc z Saidem dużo rozmawialiśmy podczas jazdy, więc jakby z każdą godziną jazdy dowiadywałem się coraz więcej o Afganistanie, o ludziach, o zwyczajach, o całym tym kraju, więc też trochę nabierałem coraz więcej jakby zaufania do tego wszystkiego, co tu się dzieje i zrozumienia może. Więc to nie ukrywam, że to była z jednej strony może pasażer, więc trochę się ciężej jedzie, ale z drugiej strony była duża korzyść, bo można było nim dojadę do Kabulu dowiedzieć się no, znacznie więcej o tym kraju. Co jakiś czas mijały mnie takie duże autobusy, pędzące. Mimo to, że były ogromne wertepy, te autobusy jadą bardzo, bardzo szybko. Przewożą ewidentnie ludzi pomiędzy miastami. Są na tyle szalone, że czasami wręcz mocno zwalniałem, albo nawet zatrzymywałem się, żeby no, mimo wszystko dać mu spokojnie drogę, niech on sobie jedzie do przodu. Także pomiędzy miastami jeżdżą takie turkusowe właśnie taksówki. To można sobie zamówić taką taksówkę i po prostu przejechać z miasta jednego do drugiego. Hello. هي ما اختك من جرانا بس يا الخير No i nareszcie powoli zaczynam dojeżdżać do Kabulu. To są przedmieścia Kabulu. Jak talibowie przejęli rządy, zmienili flagę Afganistanu. Tam u góry na wiadukcie widać takie białe flagi z czarnymi napisami. To jest już aktualna, oficjalna flaga Afganistanu, nie taka, którą my znamy.
Dziś kolejny dzień po Afganistanie, więc razem z moim nowym afgańskim kolegą zapakowaliśmy się w Kandahar zaraz po rannym śniadaniu na motocykl, zatankowani jeszcze przed upałami. Ruszyliśmy w podróż do Kabulu. To jest w zasadzie 500 km, trzeba wziąć pod uwagę. W zależności od nawigacji i różnych programów pokazywany jest zupełnie inny czas dojazdu. Więc nie bardzo wiedziałem, z czego to wynika, no ale cóż, trzeba jechać, po prostu jechać i już. Oczywiście zaczęły się znowu checkpointy, zaczęło się znowu pytanie o wizę, po czym zaczęło się przepraszanie, że w ogóle zatrzymują, po czym były pytania, czy ja się czuję bezpiecznie, czy jest mi dobrze. Więc te wszystkie checkpointy z jednej strony przeszkadzają, ponieważ za każdym trzeba się zatrzymać, pokazać paszport, popatrzą i coś tam dyskutują między sobą, po czym za chwilę jest przybijanie piątki, wspólne zdjęcia, że my tutaj jesteśmy dla Ciebie, żebyś Ty się tutaj, turysta z Europy, dobrze czuł i wrócił z dobrym zdaniem o tym kraju z powrotem. Więc to jest takie trochę nienaturalne i ciężko rzeczywiście, trochę trzeba grać emocjami, uśmiechać się i tak dalej, chociaż jest to dość mocno czasami już irytujące, bo tych checkpointów jest naprawdę zatrzęsienie. Zatrzęsienie jest tego po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dzisiejszy odcinek z Kandahar do Kabulu miałem nadzieję, że będzie podobny jak dzień poprzedni. No niestety jakość drogi była tragiczna, po prostu była tragiczna. Więc jedzie się prawym, lewym pasem, prawym poboczem, lewym poboczem, zygzakiem, obok drogi, którą remontują. Rzeczywiście warunki są dziura na dziurze, tragiczne. Zawieszenie dobija, odbija, dzieje się tam wiele różnych rzeczy, więc ciężki dzień, rzeczywiście ciężki dzień i faktycznie trzeba było się mocno namęczyć. Raz motocykl położyłem na piasku, nawet nie piasku, bo to taka mąka, nie piasek, był dosłownie taka mąka piaszczysta. Pamiętajmy, że jadę jeszcze z pasażerem, więc tym bardziej było mi trochę trudniej. Opony też nie mam super na taką podróż, na taki piasek. No i położyłem się, ale to nie szkodzi. Położyłem, podniosłem, pojechaliśmy dalej. Więc taki dzień rzeczywiście wymagający. W dalszym ciągu straszne skrajności, jeżeli chodzi o kwestie talibów, rządów, zwyczajów i tym podobnie. Pojawiły się w końcu kobiety w burkach, bo jeszcze poprzedniego dnia nie widziałem żadnej kobiety nigdzie. Ale troszeczkę porozmawiałem jeszcze z moim kolegą Saidem wieczorem o tych wszystkich zwyczajach tutejszych i też mi opowiedział, jak to tak naprawdę jest, czyli że Afgańczycy to nie talibowie, ale talibowie to Afgańczycy, więc zwykły, potencjalny Afgańczyk wcale nie do końca się zgadza z rządami talibów. Szczególnie oczywiście w dużych miastach, tam gdzie są Afgańczycy, powiedzmy, że lepiej wyedukowani, może w ten sposób. Więc to takie ciekawe rozmowy i ciekawe spojrzenie na ten świat, jak ten Afganistan wygląda. Ewidentnie nawet i talibowie pracują nad tym, żeby zmienić opinię o kraju. Ewidentnie próbują ściągać turystów. Jeszcze ich jest tak naprawdę w ogóle prawie, że bardzo małe ilości. Niemniej coś się dzieje. Samoloty zaczynają latać do Kabulu, więc siłą rzeczy ten ruch turystyczny na pewno powstanie. Cóż, dzisiejszy dzień był na najeździe. Mam przed sobą teraz 2 dni w Kabulu oraz w okolicach Kabulu, nie ruszając motocykla. Motocykl jest brudny, cały zakurzony, ja też, zmordowany. Niestety droga powrotna do Iranu będzie w 2/3 tą samą trasą, więc znowu muszę do Kandahar, czyli znowu po tych dziurach nieszczęsnych, a później z Kandahar do Heratu, więc trochę będzie nudy tak naprawdę, bo to ten odcinek trzeba zrobić z powrotem. Więc jutro mam tutaj lokalesa, który mnie oprowadzi po mieście, pokaże różne rzeczy, załatwię sobie może ten tak zwany road permit, czyli żeby w końcu jechać normalnie, a nie tłumaczyć im za każdym razem na tych checkpointach, dlaczego nie mam tego kwitu. No i pewnie jakieś parę jeszcze innych rzeczy. Więc cóż,
Idę spać, bo już nie mam siły na dzisiaj. Dobranoc.